nasz współbrat zginął. Są problemy z terrorystami. Jest niebezpiecznie chodzić z kamerą. Wygonili Francuzów, wygonili Europejczyków. Jak to wygląda teraz, wiesz, z perspektywy czasu? Jaka jest średnia wypłata tutaj w Burkina Faso? Ty w takim kraju czujesz się bezpiecznie? Czy uważasz, że ten niż demograficzny może dotknąć Afrykę? Czy Afryka ma predyspozycję do tego, żeby dogonić Europę? Witam Państwa bardzo serdecznie w 5. odcinku z Burkina Faso. Afryka Zachodnia, moi drodzy. Dzisiaj duszą odcinka jest Adam Homa ze wschodu. W ogóle najpierw to może łapka, nie? Ode mnie. Witam serdecznie. Jestem z Łęcznej, spod Lublina. Łęczna pod Lublinem. Wschód Polski. I znalazłeś się w Afryce, znalazłeś się w Burkina Faso. Kiedy ktoś myśli w Łęcznej o Afryce, to myślę, że nikt nie myśli o Burkina Faso. Ile lat już w Afryce? No już jestem prawie 20 lat. W przyszłym roku minie 20 lat. No na pewno Burkina Faso nie jest krajem jakoś pokazywanym bardzo w mediach. Nie jest krajem turystycznym. Nie ma jakichś wielkich bogactw, a też jest bariera językowa, język francuski, gdzie wiadomo, Polacy bardziej mówią po angielsku, więc odwiedzają te kraje anglojęzyczne, więc ta wschodnia Afryka jest klimat surowszy, mniej przyrody, mniej zwierząt, więc jest mniej atrakcyjna dla ludzi. 20 lat w jakich krajach? Bo nie jesteś tylko 20 lat, że tak powiem, w Burkina Faso. Można powiedzieć, jest taka klamra. Gdy przyjechałem do Afryki, to właśnie wylądowałem w Ouagadougou, tutaj w stolicy Burkina Faso. Czyli pierwszy kontakt był z Burkina jednak. Dokładnie, dlatego mówię taka klamra. Byłem trochę w Mali, 2 lata i byłem 9 lat na Wybrzeżu Kości Słoniowej i ponownie 5. rok jestem tutaj w Ouagadougou. Czyli kraje, które można nazwać, moi drodzy, krajami problematycznymi. Życie w takich krajach ewidentnie nie należy do najprostszych i dzisiaj naszą duszę odcinka wypytamy troszkę o te realia z perspektywy 20 lat. Myślę, że niektórzy z Was, drodzy widzowie, nie mają jeszcze skończonych 20 lat. Zatem zostawcie łapeczkę, komentarz, rzecz jasna podajcie odcinek dalej i zapraszamy Was na rozmowę z Adamem Homą z lubelskiego województwa, które serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Adam, przylatujesz do Afryki, do Burkina Faso. Trzeba zaznaczyć, że jesteś misjonarzem. Przyleciałeś tutaj z konkretną misją. O tym jeszcze porozmawiamy. Ale 20 lat temu, to był 2005-2006 rok chyba, nie? 2006. 6, no. Tak jest. I przylatujesz w 2006. Ty wybrałeś Burkina Faso na ten pierwszy, że tak powiem, styczność z Afryką? Tak, moją formację zacząłem w 2003 roku w naszym domu formacyjnym w Lublinie. Więc następnym etapem był nowicjat. Wyjaśnijmy. Nowicjat to jest taki rok duchowy. Przygotowawczy. Dokładnie, to jest część formacji takiej bardziej duchowa, mniej intelektualna, bardziej duchowa. Więc albo po angielsku, albo po francusku. Po angielsku jest Zambii, a po francusku jest tutaj, w Burkina, więc ja w ciągu tych 3 lat bardziej się uczyłem języka francuskiego, żeby się właśnie przygotować tutaj do nowicjatu i automatycznie w konsekwencji tego wylądowałem tutaj w Burkina Faso. A czy myślałeś przed podróżą, bo to chyba był twój pierwszy kontakt z Afryką, dobrze mówię? Tak, tak. Czy nie było w głowie takiego strachu? Burkina Faso? Niektórzy, myślę, że nawet ciężko byłoby im wskazać palcem na mapie Afryki, gdzie jest Burkina Faso. Tak mało popularny, tak mało znany kraj. Dokładnie. To było tak, że ta 3-letnia formacja w Polsce też nas przygotowywała do tego, żeby tu przyjechać, że nasi formatorzy to są misjonarze, współbracia, więc oni przez kilkadziesiąt lat już pracowali w Afryce, więc niejako oni wiedzieli, co nam przekazać, jak nam przekazać, żeby ten strach był mniejszy. Na pewno był jakiś niepokój, daleko od rodziny, wszystko inne, język inny, ludzie inni. No było to... Było przerażenie, jak przyjechałeś tutaj? Było przerażenie, wszystko było nowe.
Język francuski jeszcze nie był opanowany bardzo dobrze, więc bariera językowa powoduje, że człowiek nie czuje się dobrze, nie czuje się niejako swobodnie. Też wszyscy nowi ludzie, wychodzę z samolotu, jest wielki upał, bo to było, przylecieliśmy gdzieś wrzesień, październik, czyli tutaj pora deszczowa, po deszczu jest bardzo Wilgotno, nie? wilgotno, więc z samolotu wychodzi się jak do silnika, jest tak rozgrzane powietrze, że człowiek myśli, że to silnik, a to jest po prostu, silnik samolotu to jest po prostu powietrze. Pierwsza noc straszna, gorąco. Czyli ty byłeś Jakoś tam- psychicznie, że tak powiem, zahartowany poniekąd, nie? Jak tutaj przyleciałeś? Przygotowany, nie? Przygotowany. W pewnym sensie tak, że ten czas formacji 3-letniej w Polsce to nie było takie... to też było czas właśnie przygotowania, bo to były studia też teologiczne, ale to też było przygotowanie praktyczne, jak zareagować, jak żyć, żeby ten szok kulturowy był mniejszy. Po jakim czasie poczułeś się swojsko w Afryce? Bo później trafiłeś do Mali, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Czy na Wybrzeże Kości Słoniowej? Do Mali. Do Mali, nie? Dwuletni staż. Też problematyczny kraj. Tak, tam już zacząłem się też czuć swobodniej, bo już się nauczyłem trochę języka lokalnego, więc miałem Jak się nazywa lokalny język? Bambara. Bambara. To jest najbardziej mówiony język w Mali. Czy ty I w- byłeś w tym mieście Sisu? Sikasso. Nie byłem w Sikasso, byłem 100 km od Sikasso na południu, przy samej granicy z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Czyli jakaś prowincja, jakieś miasteczko? Małe miasteczko i bardzo dużo wiosek. Mój staż, najważniejszą rzeczą było dawanie katechezy dzieciom w języku lokalnym, więc to było dużo pracy, bo trzeba 2 dni przygotowanie godziny katechezy. Jak się nie zna języka, trzeba dobrać słowa, żeby dzieci zrozumiały. Czyli ta nauka języka lokalnego szła szybciej, co? Bo normalnie naocznie mogłeś po prostu ten język wykorzystać. Dzieci ci pomagały trochę się uczyć? No na pewno to przede wszystkim miałem kurs taki w miarę profesjonalny, bo koło Bamako mamy taką szkołę językową dla Bambara, więc 3 miesiące teorii i 3 miesiące stażu, gdzie jesteśmy wysłani do wiosek, do jakiejś rodziny. No ja byłem w takiej wiosce, że nie było ani prądu, ani wody bieżącej. No nic, tak 3 miesiące więc spędziłem po prostu w buszu, bez telefonu, bo nie było zasięgu. No nic, po prostu odcięty od świata, więc od rana do wieczora. Pomogło i Tak. to jest najlepsza chyba szkoła nauki języka, prawda? Ja sobie tak podglądam tutaj na telefonie, bo tutaj mam zapisane pytania, więc drodzy widzowie, też się nie obrażajcie, że tak czasami zerkam po prostu na swój notatnik. Też warto wyjaśnić widzom, dlaczego siedzimy w bramie. Adam, czemu siedzimy w bramie, a nie chodzimy standardowo jak na kanale, jak to daleko po ulicach Wagadugu, czyli stolicy kraju Burkina Faso? Kraj Burkina Faso praktycznie od 10 lat mniej więcej są problemy z terrorystami, a od kilku lat po prostu można powiedzieć, stan wojny. To nie jest tak wojna jak na Ukrainie, sobie myślimy, że jest front i 2 wojska strzelają do siebie. Tu jest wojsko i po prostu z partyzancką, czyli dżihadiści działają jak partyzanci. Trzeba zaznaczyć, że władzę w Burkina Faso trzyma wojsko. Tak. Nie ma prezydenta, tylko funkcję prezydenta i decyzje prowadzi wojskowy. Jest rząd powołany przez wojsko, są cywile tam w tym wojsku, no ale wszystko jest kontrolowane przez wojsko. Po prostu na ulicach jest niebezpiecznie chodzić z kamerą, bo każdy obcokrajowiec z kamerą jest po prostu osobą podejrzaną. Jest osobą I podejrzaną nie chcemy szukać problemów. i w praktyce, jak to w praktyce wygląda, to już widzieliście na poprzednich odcinkach. Wyciągasz kamerę, dosłownie mija chwila, podjeżdżają tajniacy i jest trzepanie. Faktycznie no, człowiek z kamerą rzuca się mocno w oczy, zwłaszcza biały, no i są znaki zapytania, kim on jest, może nam zagraża. Ciężko tłumaczyć, kim jest turysta. Chyba tutaj funkcjonuje coś takiego jak turysta? Wcześniej było trochę ludzi, z zewnątrz przyjeżdżało. To nie byli typowi turyści, ale na przykład było dużo młodzieży z Francji czy z innych krajów europejskich, którzy przyjechali na wolontariat, na jakieś kooperacje, więc można by powiedzieć, że przyjeżdżali z pewnym zadaniem tutaj,
ale po prostu też części pobytu to był taki turyzm, nie? Że po prostu odwiedzali pewne Czyli miejsca. poniekąd ludzie lokalni chyba są trochę obyci. Cieszą się widząc Białego, ale też widać w nich przez tą sytuację w kraju, widać w nich taką niepewność, widać w nich taki dystans poniekąd, taki strach wewnętrzny. Czujesz to? Czy to tylko ja tak czuję? Trudno powiedzieć. Bardziej bym to powiedział, jak ja to odczuwam, że w pewnych miejscach Biały nie to, że jest widziana jako wróg, ale osoba, która niewiele ma teraz do przyniesienia i właściwie po co tutaj jest, nie? Nie mówię tutaj o kościele, o ludziach, których znamy, ale gdzieś tam w urzędach, w pewnych urzędach, gdzie jest teraz taki część populacji jest po prostu niechętnie nastawiona do Białego. do białych. To tak zwani ludzie, którzy chcą rewolucji, nie? Chcą takiego zmiany radykalnej i Biały po prostu jest przeszkodą w tym, nie? Ale pytanie, bo zobacz, bo teraz trzeba zaznaczyć, że Burkina Faso odcięła się poniekąd od świata zewnętrznego, żeby być niezależną jednostką. I jak to w praktyce, bo mieszkasz tutaj już 4 lata, i jak to w praktyce się ma, wiesz, do życia realnego? Odcięli się, wypłaty wzrosły, bo jeżeli wygonili Francuzów, wygonili Europejczyków, odcięli się od zewnętrznych źródeł, że tak powiem, przychodu. I jak to wygląda teraz, wiesz, z perspektywy czasu? Jest lepiej? Radzą sobie tak, jak radzili sobie? No na pewno jest dla ludzi, takich zwykłych ludzi, którzy żyją z dnia na dzień, którzy nie mają jakąś dobrej pracy czy stałego dochodu, no to jest dużo ciężej. Czyli większość. Większość, czyli osoby, które żyły ze sprzedaży czegoś turystom, czy jakieś restauracje, czy knajpy, czy dyskoteki, gdzie to ludzie młodych dużo przyjeżdżało, więc na pewno z tego korzystali. No to takie osoby odczuwają, że po prostu jest mniej pieniędzy, które przychodzi z zewnątrz i trzeba tych pieniędzy szukać gdzie? No tutaj. Ceny może nie tak, no wzrastają, ale to też jest międzynarodowe, te ceny wzrastają. Ta inflacja idzie gdzieś tam stopniowo. To jest wszystko, ale po prostu ludzie mniej mają pieniędzy, żeby kupić to, nie? Jaka jest średnia wypłata tutaj w Burkina Faso? Tak uśredniając, wiesz, jak patrzymy na ludzi, którzy wiesz, chodzą za nami tutaj w bramie, ile oni mogą średnio zarabiać w dolarach? Zarobią $100 miesięcznie? Powiem Ci tak, że najniższa, najniższa krajowa, którą trzeba płacić, to jest Oficjalnie. 45 000 franków. To nie jest 100 euro nawet. No to będzie jakieś 250, 300 zł, tak. Załóżmy 300 zł, prawda? To trzeba płacić najniższą, no tylko niewiele osób płaci tą mniejszą, bo to ludzie pracują, można powiedzieć, na czarno, nie? Nie są zadeklarowani. Państwo dąży do tego, żeby właśnie jak najbardziej to wszystko zlegalizować, no ale to jest Zlegalizować wypłaty, usunąć kopiowanie książek, bo państwo chce znieść piractwo książek, podręczników, książek do czytania. W kraju, który nie jest de facto gotowy na to, bo ludzie, którzy nie mają pieniędzy, to jedyna opcja to skopiowanie książki. To też i też coraz więcej podatków jest od różnych usług, od wszystkiego i to trzeba wszystko być, faktury, wszystko. To też jest problem, gdzie większość społeczeństwa, nie wiem czy większość, nie wiem jaki jest procent, możecie sobie znaleźć jaki jest procent analfabetów w Burkina, ale z tego co wiemy tutaj, co się obracam z ludźmi, to jest dużo. Ogromne. Więc taka osoba, która nauczyła się jakiejś, nie wiem, hydrauliki, czy elektryki, czy może naprawić gniazdko, naprawić zlew, toaletę, no i nie umie pisać ani czytać, no to ciężko od takiej osoby wymagać, żeby prowadziła księgowość, żeby rachunki dobrze prowadziła, gdzie nie może nawet ciężko jej wystawić. Ciężko jej podpisać w ogóle. Rachunek wystawić, nie? No, rachunek podpisać w ogóle X-em. Wiecie, bo to, o czym teraz mówimy, to z perspektywy takiego przeciętnego widza, który ogląda, czy Europejczyka, to jest w ogóle coś nie do pomyślenia. Tutaj
codziennie, ja bym powiedział, że nawet może co trzecia osoba, jak przychodzę i załóżmy, ja nie jestem francuskojęzyczny, więc ja się posługuję translatorem, więc staram się bardzo często pokazywać ludziom, co jest napisane. I tak często ci ludzie w ogóle patrzą na telefon, co? Więc z mojego doświadczenia jest to ogromna liczba tak na ulicach, zwłaszcza na ulicy ci handlarze, nie? Tak. Którzy handlują. Ale jeszcze odnośnie tego, tej zmiany ustroju, tej próby nadążenia za Europą. Ci ludzie, którzy są wysoko, którzy pobierali nauki bardzo często w szkołach katolickich. Szkoły katolickie reprezentują wysoki poziom w Burkina Faso. Zgodzisz się? No tak, na pewno jest dobra w miarę edukacja. Czy mówię tutaj względem tej edukacji tutaj, wiesz, lokalnej. Czy oni przypadkiem nie wyznaczyli zbyt wysokiej poprzeczki, nie patrząc na to, na jakim etapie jest lokalna społeczność? Że ludzie, którzy są u władzy teraz, to są dobre pomysły, które mają. Bo to trzeba jakoś podatki, wszystko, żeby to działało, żeby rząd miał pieniądze na wydatki, żeby też pomagał społeczności. Na walkę. Na walkę. No i wojna też kosztuje, ale po prostu czasami mi się wydaje, że idzie zbyt szybko. Po prostu ludzie nie są do tego przygotowani jeszcze, żeby nadążać z tym wszystkim, nie? Ile lat temu weszły smartfony? 5 lat? Że zacząłeś widzieć na ulicach ludzi siedzących w telefonach. No to już może być 5 lat, 10 lat. No. 10 lat. 10. Dostępne. Mówimy o smartfonach, nie mówimy o telefonach na klawisze. No. Widzisz, dość niedawno. Tak. Więc oni są też bardzo podatni na to, co się dzieje tutaj w tym telefonie, nie? No na pewno to jest nowa technologia, ale to chyba wszędzie na świecie. To nie jest tak, że wiesz, pokolenie naszych rodziców też nie zna tego wszystkiego tak jak my już jesteśmy. To na pewno i no tutaj internet jest dużą szansą jak wszędzie i to jest niebezpieczeństwem. A zwłaszcza gdzie ludzie nie są wykształceni, to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że ciężko rozpoznać, co jest prawdą, co jest fałszem, jak to rozeznać, które źródła są dobre, które nie są dobre. Teraz pytanie do Adama. Adam, czy uważasz, że ludzie w Burkina Faso, w Mali, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, może generalnie ludzie w Afryce mają skrzywiony obraz Europy przez dostęp do internetu? Życie jest proste, pieniądze po prostu, robisz cokolwiek w Europie i masz pieniądze na życie. No na pewno jest obraz Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady. Jest takim obrazem, że tam są pieniądze, u nas są pieniądze, u nas jedziesz i zaraz zarobisz, nie? I jest obraz po prostu jest na pewno skrzywiony. Bliskość tego świata, można powiedzieć, tutaj nazywa się światem zachodnim, czy światem z północy, jest pokusą przez internet, bo to się widzi, nie? Dlaczego oni mają dużo pieniędzy blisko, a my nie mamy, nie? Że to jest pokusa dla ludzi też, a wiadomo, że świat nie jest taki czarno-biały, że to nie jest tak, że się pojedzie do Europy, się zarobi nie wiadomo ile i się będzie żyło jak się chciało, nie? Bo ludzie widzą, ile się zarabia, ale też nie widzą, jak się wydaje, nie? Widzą tylko te plusy. Tak. A z minusami ciężko, moi drodzy. Koszty życia omówiliśmy. Ale kiedy wchodzisz do sklepu, robisz zakupy. Kupujesz masło, chleb, załóżmy jakąś oranżadę albo napój z mango, który jest tutaj popularny. Później patrzysz na paragonie, mówię o takim supermarkecie już takim prawilnym, który mamy w Europie, to tam widzisz podatek od wojny. Jeszcze ci powiem inaczej, to nie jest tak, że się chodzi do supermarketu, bo tutaj część napojów kupuje się w tak zwanym depot, czyli magazyn, tam się kupuje. W sklepie jest ciężko kupić na przykład lokalne piwo czy lokalną Coca-Colę z butelki, tak jak w Polsce. No. Tutaj się kupuje raczej w takim właśnie magazynie, bo jest fabryka Coca-Coli tutaj, chyba największa fabryka Coca-Coli w Afryce Zachodniej. Ale mówisz Coca-Coli czy American Cola? Nie, Coca-Coli. Okej, bo jest w Afryce też taki brand jak American Cola. To jest Coca-Cola, oryginalna, pobudowana fabryka przez Stany Zjednoczone.
Czyli Ameryka też tutaj próbuje Tak. swoich sił. Ciekawa Więc informacja. jedzie się do takiego depo. Ja tutaj na przykład kupuję napoje do domu naszego, no że kupuję już na kilka miesięcy, że tam nie chodzę za każdym razem kupować jednej butelki. Kupuję kilka skrzynek i tak na wymianę, nie? Daję puste, odbieram pełne. No jest po prostu rząd, też wydatki wojenne są duże. Wiadomo, sprzęt wojskowy kosztuje. Jaki to jest procent? To kosztuje tak mniej więcej 100 franków na butelce. To 100 franków to nie jest nawet złotówka, nie? 75 groszy, tak mi się wydaje. Okej, czyli to jest około 10%? To jest około 10% wychodzi, nie? To jest bardzo dużo. Tak. 10% na działania wojenne, zbrojne, to jest procent, który męczy ludzi. Bo oddawanie za każdym razem za zakupy 10%, 1/10 tego, co wydajesz, męczy. No tak, Portfel. a jeszcze się płaci z tego 18% VAT. 18% VAT-u. I jeszcze 10% to jeszcze jest 30% praktycznie jest... Dla rządu. Tak, dla rządu, nie? No okej, u nas, to tutaj w Burkina Faso, jak się okazuje, nie jest lepiej niż w Polsce, na dobrą sprawę. No tak, nie? Czyli faktycznie, jeżeli ktoś idzie tą drogą, że tak powiem, legalną tutaj, to naprawdę się napoci, patrząc na te rachunki, na te podatki. Tak, jeśli się kupuje napoje w magazynie, to oni wystawiają fakturę z naklejonym znaczkiem z fiskusa, nie? Czyli Afryka idzie, Bo może przyjść tajniak, agent jakiś tajny z podatków a tutaj dużo. i może po prostu kupić, jak się nie przyklei tego, no to właściciel będzie miał problem. Więc jak się kupuje, jest faktura normalnie na komputerze, wszystko wyszczególnione, ile co kosztuje. Czyli oni próbują, rząd Burkina Faso próbuje dorównać systemowi francuskiemu. Pomimo, że tak bardzo go nie lubi, że go wykopał. No, ogólnie systemowi europejskiemu, czy naszej cywilizacji zachodniej, gdzie wiadomo, podatki, wszystko... Wszystko jest kontrolowane. Na zasadzie chuchniesz w prawo, to wiedzą, że chuchnąłeś w prawo. A z korupcją, czy korupcja gdzieś tam w twojej opinii, tutaj już mówię Mali, Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej funkcjonuje tutaj wciąż, ma się dobrze pomimo tego skoku, że tak powiem, technologicznego w urzędach? Jeszcze funkcjonuje, gdzie nie, gdzie jest mniej, bo jednak rząd wojskowy jest dość ostry w tym. Chce zlikwidować korupcję i jest coraz mniej, nie? Ale uśmiechnął się. Adam się uśmiechnął. No wiecie, tak nie ma co ukrywać. Korupcja, Afryka. Na wielu odcinkach gdzieś tam mieliśmy okazję zobaczyć, że ta korupcja poniekąd, ona jest z jednej strony dobra, a z drugiej strony zła. Bo jak jesteś biznesmenem w takiej Afryce, to ta korupcja się wydaje naprawdę taką dobrą rzeczą. Pewnie tak, bo to no, różne rzeczy się załatwia po znajomości czy coś. Wiesz, Adam, bo to też wygląda tak, że ten cały proces formalny w urzędach afrykańskich to nie jest tak jak w Polsce, że wiesz, że za tydzień albo za 2 tygodnie masz pewność, że coś zostanie zrobione. Tutaj może i to trwać i 9 miesięcy, prawda? No ale już teraz w miarę tutaj już w urzędach tak jest coraz, nie ma takiej korupcji, nie? Już tak dłużej nie ma. Może w tym świecie biznesu czy coś, gdzie nie mam dostępu, może tak, ale w takim zwykłym życiu jest dużo mniej. Okej, policja zatrzymuje cię na drodze. Czekają na to, żebyś im coś tam rzucił? No z policją raczej czasami zdarza się, nie? Zdarza się. Że tam zatrzymują po prostu, żeby coś zarobić, nie? A kiedy mówisz, że jesteś Monte, czyli ksiądz misjonarz, zmieniają podejście? Bo jesteśmy w kraju muzułmańskim. Mimo że jesteśmy w kraju muzułmańskim, to jest duży szacunek dla księży, dla ludzi, więc na pewno nie ma problemu. Burkina Faso, 4 lata życia, kraj, który jest niestabilny w wielu kwestiach, no i to bezpieczeństwo. To życie tutaj, czy ty w takim kraju czujesz się bezpiecznie? Czy na co dzień stosujesz jakieś takie, wiesz, techniki zapobiegawcze,
które mają zwiększyć twój poziom bezpieczeństwa, czy po prostu żyjesz sobie tak jak w lubelskim, bez najmniejszych problemów i się, wiesz, nie zastanawiasz nad tym? Część kraju jest zajętych przez dżihadystów, więc w pewnych częściach kraju w ogóle się nie jedzie. I to nie jest nawet dla białych, no dla białych jest bardziej niebezpieczne, ale też dla lokalnych, że po prostu część kraju jest zajętych, więc w pewne części kraju się w ogóle nie jedzie. A tutaj w mieście, no jakoś nie odczuwam tego wielkiego niebezpieczeństwa. No wiadomo, wieczorami w pewne miejsca się nie jedzie. Jeśli są manifestacje, lepiej nie być w pobliżu. Gdzie są jakieś tam bazy wojskowe czy żołnierze, lepiej tam, żeby nie przejeżdżać obok, bo nie wiadomo, może się różnie stać. Gdybyś tam pojechał, co mogłoby się stać? Normalnie nic. Ale no nie wiadomo, mogło się przejechać, mogliby chcieć zatrzymać, mógłbym nie usłyszeć sygnału, mogliby strzelić do mnie, nie? Czy była taka sytuacja? No była, nie? Nasz współbrat zginął. Współbrat skąd? Z Zambii 2 lata temu. Jechał samochodem po prostu Tak, to strzelali samochód. Był niedaleko Pałacu Prezydenckiego, więc nie wiadomo, dlaczego tak się stało. No jak się stało, nie? Do tej pory nie wiemy, dlaczego został strzelany. Nie zostało wyjaśnione. Nie zostało. Wiadomo, wojsko rządzi, więc nie liczymy, że to jakoś będzie rozwiązane. No i to tak. Więc jako tako tutaj ludzie nie są nastawieni wrogo, nie? No ale wiadomo, jak jest manifestacja, no to tłum reaguje inaczej niż jednostka, nie? Więc ja jakoś na co dzień się nie czuję niebezpiecznie, chociaż w pewnych miejscach tak widać, że jest taka niechęć do białych, nie? Zwłaszcza wśród młodych ludzi, nie? Że takich, którzy chcą zmiany, nie? Oni chcą rewolucyjne zmiany, takie podejście. a gdybyś Adam przyszedł i tym rewolucjonistom powiedział: witam serdecznie, drodzy panowie, tutaj voilà, zaproszenie do Europy. Myślisz, żeby odmówili? Pewnie duża część z nich by zaakceptowała, nie? Zmieniła troszkę punkt myślenia i Wiesz, ludzie mają, ci są mniej wykształceni, mają bardziej radykalne poglądy. Ci ludzie bardziej wykształceni mniej radykalne, bo wiedzą, że świat jest bardzo bardziej złożony niż to nam się wydaje, nie? Że nie ma wyjść takich zero-jedynkowych, nie? Że no świat jest globalny, więc nie da się żyć teraz samemu bez innych. Wpływu z zewnątrz, no. prawda? Wiecie, bo to jest też takie koło napędzające się. To, że na przykład kraj ma surowce mineralne, typu chociażby złoto, to jest szansa dla kraju, żeby poprawić infrastrukturę, budować go silną, niezależną gospodarkę. Bo jeżeli ty masz złoto, ty decydujesz, jakie są warunki, jak to złoto gdzieś tam wychodzi. Można zarobić, ale tutaj pomimo tych minerałów, tych zasobów, to te pieniądze, one gdzieś są, coś tu kapnie, ale nie widać tych pieniędzy na ulicy. Przez długi czas te złoto praktycznie było kontrolowane przez obcych, nie? Przez obcych. Mówimy tutaj Kanada, Pewnie Chiny, które wydobywają, Kanada, może Australia, nie? Wybrzeże Kości Słoniowej, może Gańczycy. No nie, to te kraje, które mają te technologie wydobywcze. No i Francja, nie? Francja była kolonia, więc oni tutaj mieli silne powiązania. Więc to było na pewno uciążliwe dla kraju, i niebezpieczne, że to było kontrolowane przez obcych, nie? Teraz państwo przejmuje to wszystko i stawia swoje warunki. No na pewno trzeba też czasu, żeby to zobaczyć, czy to jest dobrze zarządzane, nie? Jeszcze dopytam Cię, Adamie, z tym bezpieczeństwem. Już tak, wiesz, w takiej praktyce. W domu tutaj macie ogromny dom, piękny dom tutaj, praktycznie w centrum miasta. Zamykacie na klucze? Tak, zamykamy, nie? Zamykacie. No jest obawa przed takim, że tak powiem, pospolitym złodziejstwem. Zdarzyło się? Rzadko się tutaj zdarza. Ale czy wam się zdarzyło? Nie. Nie zdarzyło się. Nie, ja powiem, że kraje, to jest z mojego doświadczenia, Mali, takiego złodziejstwa nie ma pospolitego. Można samochód zostawić niezamknięty z papierami i z telefonem i rzadko się zdaje, żeby ktoś otworzył, nie? Nawet samochód jest niezamknięty, więc w tym względzie nie ma żadnego tutaj bezpieczeństwa.
No są kradzieże to w butikach czy coś, no ale ktoś wpadnie w nocy, ukradnie, nie wiem, jakieś 5 narzędzia czy coś, No. ale nie ma, żeby Klapek. ktoś naprawdę, jak się słyszy gdzieś w Nigerii czy w RPA, że ktoś z bronią wpada do domu, obezwładnia ludzi czy coś, nie, tutaj rzadko to jest. Adamie, czy znalazłeś się kiedyś w sytuacji, która przyspieszyła ci puls na tyle, że w sumie, wiesz, czułeś zagrożenie, czułeś, że musisz się stamtąd ewakuować, czułeś, że może być no po prostu grubo? Szczerze, nie miałem takiej sytuacji. Miałem jedną rzecz, która może nie była jakąś takim nagłym wydarzeniem, ale byłem świadomy, że to jest trochę może być niebezpieczne. Kilka lat temu został zabity ksiądz hiszpański, salezjanin, w drodze z Togo do Burkina. Został zatrzymany było ich 3, 2 Burkińczyków i znaczy 2 Afrykańczyków, Salezjanów i on był. No i został zastrzelony. Ja go dobrze znam, on pracował też w Korogow na Wybrzeżu, był proboszczem, więc się znaliśmy. No i za kilka dni miałem jechać z Wybrzeża tutaj do Burkina na spotkanie. Jechałem sam samochodem, więc miałem bo te drogi są niedaleko siebie, więc w tych rejonach było wiadomo, że są dżihadiści. No to miałem trochę stracha, nie? Więc się rozglądałem na prawo, na lewo, z daleka i mówię, nawet jak wojsko będzie, to się nie będę zatrzymał, nieważne gdzie, że raczej, no miałem, to wtedy się tak trochę czułem, tak, że... Ale za co? Tak zwany niewierny? Nie, to nie było, nie wiadomo, zatrzymany. Wyszedł z samochodu i zginął przed strzałem, przed samochodem. Więc też nie wiadomo dokładnie. A To raczej tamtych 2, którzy byli z nim, puścili. To ten dżihadizm tutaj nie wiadomo, czy to jest bandytyzm czasami, czy to jest Czy tak pokazówka? powiązanie, to jest tak pomieszane, że to nie ma... Tutaj właśnie chcieli do tego konfliktu, tego dżihadizmu właśnie wplątać konflikt między religiami, nie? A ludzie w Burkina są bardzo tolerancyjni z każdej strony, czy chrześcijanie, muzułmanie, czy wyznawcy religii tradycyjnych, że to nie było do tej pory i nie ma większego problemu. Ale właśnie chcieli wciągnąć religię i to jest właśnie zasługa dużo biskupów, kardynała naszego, który wywodzi się też z rodziny muzułmańskiej. Większość jego rodziny są muzułmanie, a on jest kardynałem, więc on też dużo właśnie w dialogu z szefami muzułmańskimi właśnie zapobiegli, żeby to wciągnąć religię do konfliktu, nie? No właśnie, bo niestety jak religia wchodzi, to już jest ciężko. Jak się przebywa tutaj dłużej, to się widzi te różnice. Ale tak między na przykład, może powiedzieć, Polską i tutaj największą różnicą to jest styl życia. Tutaj jest życie społeczne. To jest społeczeństwo, ma większą władzę, człowiek żyje dla społeczeństwa. A teraz w Europie, w Polsce jest większy indywidualizm. Że to społeczeństwo ma żyć dla jednostki, nie? Że społeczeństwo ma się podporządkować. Wszystkie skrajności są złe, nie? Też jak się całkiem społeczeństwo ma dużą przewagę, to na pewno to nie jest dobre. Czyli nie? co, tutaj ogólnie żyje się dla rodziny. Tak. Wszystko się robi, żeby rodzina jako ta grupa, to plemię miała jak najlepiej. Tak, i człowiek tutaj nie może żyć sam. Jeśli z jakiegoś powodu musi opuścić rodzinę, więc to jest naprawdę jego wielkim wygnaniem, taka banicja, że to on nic nie znaczy, nie? Za co można wygnać członka rodziny? No różnie tutaj na przykład można posądzić kogoś o czary kobiety, nie, że jakąś czarownicą jest. Czy młodych ludzi, wiesz, jakieś kradzieże musi uciec, czy coś, no różne są takie sytuacje, czy gdzieś padnie problemy i sam może też opuścić, nie? Więc życie samemu tutaj w Afryce jest ciężkie, nie? To chodzi finansowo na pewno też, bo jest cięższa sytuacja, ale to też tu jest ważne
z jakiej rodziny jesteś. Kto jest twoim dziadkiem, kto jest twoim pradziadkiem, to jest ważne, jak się przedstawiasz i widzą twoją genealogię niejako, to jest stamtąd, nie? To można mieć do niego zaufanie. Z tym już trzeba poważnie. No, tak. No i to jest dużo ważne, to jest ważne. A jak jest z budowaniem rodziny? Bo faktycznie mamy tutaj, wiesz, wpływ chrześcijaństwa, ale wciąż ten islam jest taki, powiedziałbym, taki delikatny. To rozumienie islamu tutaj z tą mieszanką tych religii tradycyjnych jest tak fajnie wymieszane, nie? Oni biorą z islamu to, co im pasuje. Wiemy, że islam zakazuje między innymi alkoholu, ale piwko jest ogólnodostępne, bardzo lubiane. Piwo czy wieprzowina, nie ma jakiegoś większego problemu, bo to jest inny islam niż islam w naszym rozumieniu arabski. W Polsce jest bardziej znany ten islam arabski, ludzi z północnej Afryki, nie? Z północnej Afryki, Algieria, Tunezja, Maroko. Tak jest, Libia. To są bardziej ludzie radykalni, nie? A tutaj islam, chrześcijaństwo, no wiadomo, podstawą jest wiara w Boga, nie? Więc dla tych wszystkich ludzi najważniejszy jest Bóg. A jak ty go sobie tam wyznajesz, to jest mniej ważne. Więc jak jest święta chrześcijańskie, muzułmanie, to się ludzie odwiedzają, życzą sobie świąt. I to nie ma problemu. Czy jestem na lotnisku, sprawdzają mi bagaż i zobaczyli, że jestem księdzem, to wszyscy przychodzą po błogosławieństwo i muzułmanie nie ma takiego w Polsce, że ksiądz gdzieś w miejscu publicznym błogosławi kogoś, że to jest takie niby kraj Polska wierzący, chrześcijański, ale to jest taki dziwny, a tutaj nie. To by było dziwne na lotnisku, tak. Żeby ktoś podszedł. Albo w sklepie na kasie robię zakupy, no i widzą, że jestem księdzem. Niektórzy już mnie znają po prostu. No to też, pani mówiła, niech ojciec mnie błogosławi. No to nie, piszę na kasie fiskalnej, wystawia mi paragon, no ja ją później pobłogosławię i ona jest zadowolona. A jak już inni zobaczą, to jeszcze inni przybiegną, a to mnie też, nie? Takie życiowe. No ludzie mają, dla nich jest ważne błogosławieństwo, więc i to nie chodzi tylko odnośnie Boga, ale ogólnie, żeby kontakt. Mówić było tak błogosławieństwo. A jak jest z rodzinami? Te rodziny są liczne? Teraz mamy odniesienie. Na Wybrzeżu Kości Słoniowej byłeś, wiesz, w małej miejscowości, na wsi chyba, prowincja. Tak, to dużo. W Mali też w małej. Tutaj jesteś w Burkina, w dużym mieście, w stolicy. Jak jest ogólnie z budowaniem rodziny? Czy te rodziny są liczne? Ogólnie rodziny są liczne, ale teraz można już zauważyć taki trend wśród ludzi bogatszych, którzy mają więcej możliwości finansowych, już mają mniej dzieci. Mówię to niestety, bo to jest wpływ Europy i widać, że te rodziny stają się takie europejskie, gdzie 2 dzieci, bardzo dobrze wykształconych, już im też próbują tą przyszłość zapewnić. To jest dobre, bo to trzeba dbać o dzieci, trzeba zapewnić, ale też, żeby to nie szło do takiej skrajności jak w Europie, że najważniejsza jest część materialna tylko, nie? Że człowiek się składa z czegoś więcej niż tylko z materii, nie? No i to też, to ich inspiruje, tych ludzi bogatszych, nie? Podróże czy coś. No a ci ludzie mniej zamożni mają więcej dzieci. Więcej to znaczy 7, 8? Może 5, 6, nie? Różnie. No to też, żeby też w drugą skrajność nie pójść, żeby mieć dużo dzieci i żeby nie mieć w ogóle żadnych środków na jakąś taką podstawową wykształcenie. Więc żeby nie było takich 2 skrajności, nie? A czy przypadkiem... Ale ogólnie rodzina tutaj pojmowana jako mama, tata i dzieci. To są rodziny wielopokoleniowe, jak kiedyś w Polsce było, nie? Że dziadkowie są, rodzice są, dzieci są, ciocia jest, wiesz. I tutaj na przykład jak się idzie, czy nawet ja na targu, czy jestem, dla starszej kobiety mówię mama, nie? Mówisz mama? Mama, nie? Mango daj 2. No mama daj mango, nie? Bo to jest szacunek, nie? Do mnie też czasami, nie? Dla mnie mówią wujek, nie? Gdzieś tam, czy w sklepie jestem, bo już starszy, broda siwa, to wujek, nie? Z szacunkiem, nie? Do tego, żeby podkreślić, że jeszcze jestem osobą starszą,
a jak czasami młodszy, no to tam się mówi mój bracie czy coś, nie? To jest właśnie postrzegane, że rodzicami nie są tylko ci, co nam dali życie bezpośrednio, mama, tata, ale wszyscy, nie? Czyli to plemię, o którym rozmawialiśmy, nie? I wszyscy są odpowiedzialni za wykształcenie. A czy przypadkiem nie jest tak, że kiedy ludzie są bardziej wykształceni, patrzą długodystansowo na tą perspektywę, tutaj chyba problem, tutaj ludzie żyją z dnia na dzień. Bardziej dominuje ten krótkodystansowe cele, krótkodystansowa wizja. Tak, tylko czym dłużej jestem w Afryce, to jestem mniej krytyczny pod tym względem, bo to jest z jednej strony prawda, nie? Że się żyje z dnia na dzień, ale to jest też uwarunkowane całym życiem, że niewiele osób ma na przykład stałą pracę. Gdzieś tam masz swój zakład, nie wiem, hydrauliczny, no dzisiaj masz pracę, a może przez tydzień nie masz nic do roboty. I to, co zarobisz w ciągu jednego dnia, to też ci musi starczać na kolejne tygodnie, nie? Nie wiadomo, czy ci starczy, bo nie wiadomo, ile zarobiłeś przez ten dzień, nie? Bo w twoim głosie wyczułem jednak, że jeżeli już te rodziny są mniejsze, jest mniej dzieci, 2, 3 załóżmy, to poczułem w twoim głosie takie zagrożenie dla Afryki. No bo ja widzę, co się dzieje w Europie. Czy uważasz, że ten niż demograficzny może dotknąć Afrykę? Nie wiem za ile czasu, ale może. W Polsce czy w Europie też się nie wydawało to tak, że to zagrożeniem. Przyjdzie. Mamy starszych współbraci Francuzów, Kanadyjczyków, którzy mają teraz 89 lat. Oni są z rodziny, gdzie było 5, 6, 8 dzieci. I to nie jest wielki dystans, to jest kwestia 50-60 lat, gdzie są zmiany tak radykalne. I to jest duże zagrożenie i to jest zagrożenie dla całego społeczeństwa pod względem wieloma i nawet ekonomicznym, nie? Mało dzieci to jest zagrożenie ekonomiczne w przyszłości. Czy Afryka ma, że tak powiem, predyspozycję do tego, żeby dogonić Europę? Tak. Jak myślisz, w jakiej perspektywie czasu? Nie jestem specjalistą. Ja też nie. Tak sobie po prostu dywagujemy. Czasami coś poczytam, czasami oglądam, a większość to jest mojego doświadczenia tutaj, że jest bardzo wielu młodych ludzi, bardzo dobrze wykształconych, bardzo inteligentnych, którzy by sobie poradzili w Europie na stanowiskach rządowych, menedżerskich, w wielkich firmach. Nie było to dla nich żadnego problemu. Ale to są jednostki. Czy ogólnie patrząc, wiesz, na kraje, na takie Burkina Faso w perspektywie lat, jak myślisz, czy jest w stanie dogonić Francję? Mówię tak ogólnie. Nie, ciężko mi to powiedzieć, bo też trzeba widzieć, że po prostu Afryka była hamowana rozwojowo przez nas. Przez Europejczyków. Może Polacy w mniejszym części, bo nie byliśmy kolonizatorami, nie mamy tam wielkich wpływu tutaj, ale te kraje kolonialne aż do dzisiaj hamują ten rozwój. I co z tego, że jest wysyłana pomoc, projekty, budujemy studnie, pobudujemy kilometr drogi, a gdzie są, to po prostu to są okruchy ze stołu bogatych, nie? Tak, no. A ja myślę, żeby Afryka sobie poradziła już teraz, jakby ją zostawić samej sobie, żeby sobie poradziła. Czyli ta pomoc, bo ja czasami mam wrażenie, że ci ludzie, o których mówisz, wykształceni, silni, niezależni, którzy by poradzili sobie w Europie na wysokich stanowiskach, oni już są dawno w Europie albo w Stanach. I oni sobie tam, wiesz... Też na przykład jest trend taki też niebezpieczny, w Polsce też znany, że na przykład dobrzy lekarze, nie? Że widzą dobrego studenta, to zaraz ich wyłapują gdzieś. Skandynawia, nie? Uciekają. Francja, żeby tak. ten biorą. Ale jest też lekarze, którzy wracają, chcą pracować dla kraju, nie? Tylko to też jest właśnie zniechęcające dla niektórych, bo po prostu nie mogą otrzymać tego, co otrzymają w innej części świata. Nie? Czyli ta gratyfikacja finansowa, prawda? Ona jednak wciąż Tak, trzeba być bardzo dużym patriotą i dużo poświęcenia, żeby po prostu zostać tutaj. Ale też Abidżan ma bardzo wiele siedzib, jak to mówi, głównych siedzib
tych dużych korporacji międzynarodowych i dużo tam pracuje ludzi lokalnych. Tylko Abidżan jest ogromnym miastem. On chyba ma, nie wiem, teraz będę strzelać, z 2 miliony ludzi? Nie? Ogromne miasto. No, więcej nawet. Może więcej nawet. Więcej. Tam Może jak Warszawa. Łaga ma około 1 500 000. No, półtora Nie, to tak. tam może być z 5 milionów, Z 5 6 może, nie? milionów. Większy niż Warszawa. No więc to troszkę, ale to też jest, wiesz, bliżej wybrzeża, ta ekonomia się No i tam jest kraj bardziej otwarty. bardziej otwarty, bardziej, No i też więcej możliwości jest, nie? więcej możliwości. Talita kum. Podnieś się kobieto. W wolnym tłumaczeniu. Organizacja, nazwa wzięta z Biblii, kiedy Chrystus przyszedł i powiedział kobiecie, Do młodej dziewczyny, do młodej dziewczyny, która była już zmarła, żeby ją przywrócić życie. Tak jest. Dlaczego tutaj nawiązujemy do tego wątku z Biblii? Ze względu na to, że Talita Kum to jest organizacja, która, no właśnie, która co? To jest organizacja, która była założona przez zgromadzenia żeńskie z różnych krajów, żeby walczyć z handlem ludźmi. Ludźmi, bardziej kobietami. Ogólnie ludźmi. Ogólnie. Ludźmi. I to jest praktycznie we wszystkich krajach świata teraz to działa. I po prostu, ale zajmuje się głównie kobietami, bo kobiety są bardziej narażone, na przykład w Afryce, na przemoc fizyczną w domach, czy na handel, sprzedawaniem, Wiemy, o co chodzi, nie trzeba tego rozwijać aż tak mocno. I praca bardzo niebezpieczna. To zwłaszcza zgromadzenia żeńskie, bo one mają łatwiejszy dostęp do kobiet. Do kobiet. I właśnie po prostu wyciągają ich z tych różnych problemów, robią dokumenty, papiery, żeby mogli wrócić do rodziny, żeby mogli wrócić tam, skąd przyszli, żeby miał jakoś tam pomóc w odzyskaniu, żeby się podniosły i mogły normalnie funkcjonować, żyć. Czyli wasze działanie nie ogranicza się tylko, bo rzadko się mówi o takich właśnie, wiesz, działaniach, o takich ruchach. Wasze działania nie ograniczają się tylko do edukacji, do ewangelizacji, ale też społecznie tutaj dotykacie takich mocniejszych tematów, jak właśnie jak porwania kobiet. Jak to mniej więcej wygląda? Te kobiety są porywane, zabierają im dokumenty i wywożą je? Czasami nie są porywane, czasami po prostu są kuszone przez dobrą pracę, a wyjedziesz sobie z kraju X do kraju Y. Zarobisz, tam ci znajdę na przykład, nie wiem, pracę w recepcji w hotelu, będziesz pracowała, czy w restauracji. No i taka młoda dziewczyna, gdzie nie ma męża jeszcze, już może ma w takim wieku, że już powinna mieć męża w Afryce, trzeba być mężatką, żeby mieć jakieś tam poważanie. Status. W pewnym wieku trzeba być już mężatką. No i ona jest kuszona, nie ma pieniędzy, w domu się nie przelewa, więc ona też czuje ciężar, że jest utrzymywana jeszcze przez rodzinę, gdzie już powinna być sama, na siebie zarobić, czy jej mąż powinien na nią zarobić. Więc jest kuszona, wyjeżdża. No i często są to dziewczyny, gdy mają jakiegoś większego wykształcenia, po prostu biorą ich paszport i koniec. mówi, zapłaciliśmy ci za podróż, teraz musisz odpracować, nie? No i w różny sposób odpracowują. No tak. Oczywiście w takim negatywnym tego słowa znaczeniu Tak. odpracowywują. Wiecie, co mamy na myśli. Prawie 20 lat, Adam, w Afryce. Jak te 20 lat wpłynęło na twoje postrzeganie świata, na twoją osobowość? Czy ten pobyt zmienił to, jakim jesteś człowiekiem teraz? Ten cały pobyt na pewno uczy mnie dużego respektu do świata, do innych, że wiele rzeczy nie zależy ode mnie. W Europie mamy takie poczucie, utopię, że wszystko zależy od nas. Tutaj w Afryce pewnie sam doświadczasz, że są takie sytuacje, że naprawdę to jakieś ja to mogę powiedzieć, że to jest miracle po polsku, to jest coś nadzwyczajnego. Jakaś interwencja Boga czy coś. No bo są takie sytuacje czasami, że niektórzy mówią przypadek. Pewnie sam doświadczyłeś, że niektóre sytuacje nie ma wyjścia, nie? Ale ktoś się tam pojawi, coś bo w Polsce zanika już tam takie poczucie, że wiele zależy też od innych, że jesteśmy samowystarczalni, a tutaj
uczy mnie to, że nie jestem sam wystarczalny, że jednak społeczeństwo jest ważne, znajomi są ważni, że trzeba też poświęcić czas dla innych, że człowiek nie żyje tylko dla siebie. No i tutaj jest życie mniej stresujące w Polsce, co mnie teraz bardzo przeraża i bardzo mnie to jakoś stresuje, że ludzie są tak zaganieni i tak złośliwi, tak niewyrozumiali dla innego, że jakiś się błąd popełni, źle zaparkujesz, już filmiki w internecie, że nie umie parkować, ale czy to jest takie ważne? Bardziej jesteśmy nastawieni negatywnie, w Europie mówię, w Polsce, negatywnie do innych. Że ludzie są tak zapędzeni, nie? że to naprawdę, to jest, czasami się ciężko odnajdywać, bo jak ja widzę, jak tu się niektóre sprawy załatwia, to się człowiek uczy cierpliwości. Jesteś nie? mistrzem cierpliwości. Powoli przychodzi i się czeka, nie? A w Polsce to zaraz był krzyk, ludzie by się podnosili. Brak kompetencji. Tak, Proszę, chcę tak. rozmawiać z dyrektorem. Tak jest. Adam, jak wracasz teraz do Polski, czujesz się jak w domu, czy czujesz się jako gość? Na początku jako gość, no później się trochę przyzwyczajam, no ale jednak mój świat jest tutaj. Nie? Te W tematy... Polsce wiadomo, jest rodzina, znajomi z dzieciństwa, z młodości. Wiele rzeczy, 26 lat przeżyłem w Polsce i 20 lat w Afryce, więc... W Afryce ten okres taki świadomego życia, tak. dojrzałego, takiego, taki ważny okres w życiu, nie? Ważny okres. Kiedy wracasz do Polski, już tak na koniec odcinka zapytam, bo jestem ciekaw po prostu. 20 lat w Afryce, wracasz do Polski, czujesz tą różnicę? Że się zmieniło? Bo wracasz co 2-3 lata, No nie? tak, zmieniło się. Ostatnio jechałem tunelem pod Warszawą z Gdańska do Lublina. Kiedyś jechałem na lotnisko do Lublina, to się do Warszawy jechało się cały dzień. Przez Garwolin, wszystkie miejscowości. Teraz wszędzie są obwodnice, jest trasa szybkiego ruchu. Praktycznie do Łęcznej pod sam dom praktycznie mam trasę szybkiego ruchu. Praktycznie 20 km, tylko gdzieś tam w boczną drogę skręcam wojewódzką, jestem w domu. A ceny przez 20 lat jak wracasz, no to ty... Uderzyły cię ceny, koszty życia w Polsce? Masz mamę w Polsce. Tak, mamy rodzeństwo, znajomych. Wiesz, ja jestem na etapie, gdzie się szło do sklepu z 50 złotami, żeby zrobić zakupy. A teraz już trzeba mieć 200, 300, 400 zł, żeby jakieś robić, jak się robi większe zakupy dla rodziny, no to trzeba mieć, jak rodzina ma dzieci czy coś, no to już za 100 zł to praktycznie się nic nie kupi, nie? Czyli co, jednak czujesz, że jak przyjeżdżasz do Polski, to czujesz, że Polska jest kosztownym krajem do życia. Tak. Czujesz to. Pamiętam, jak jechałem z Lublina do Łęcznej, kupowałem w autobusie bilet za 2 zł, a teraz musiałem zapłacić 7. To dla mnie w ogóle, co tutaj się stało, nie? No naprawdę, to jest, wiesz, ja trochę tak się czuję, jakbym z innej epoki był, nie? I zobacz, to są tylko 2 dekady. Tak. To są tylko 2 dekady, a czujesz tą różnicę. No ale też wiadomo, Polska wyładniała, już dużo rzeczy jest ładnych, budowanych. No wiadomo, jest standard życia wyższy. No inaczej jest, nie, niż w latach 90. Misjonarze, kiedy kończą swoją posługę, bo misjonarz nie ma tak, że 70 lat i jest emerytura. Pracuje do momentu, w którym da radę, prawda? Tak, pracuje się aż Czy widzisz, że tak powiem, swoją tą przysłowiową emeryturę, jak już nie będziesz tak dał rady, w Afryce, czy jednak wrócisz na ojczyste ziemię? Myślałeś o tym? Szczerze to nie wiem, jaka będzie przyszłość moja, ale chciałbym jeszcze trochę pożyć w Polsce. Zobaczyć tego dobra, co? No. Chociaż mi się nie śpieszy. Nie śpieszy się. Czy widzisz siebie w kolejnych latach? Tak pytam teraz, żebyś jak za 5 czy 8 lat obejrzysz ten odcinek, albo my obejrzymy. Ciekaw jestem, czy widzisz siebie w tym momencie, w którym jest Burkina Faso, siebie tutaj, na kolejne załóżmy 5 lat. Co czujesz? Bo wiesz,
W kraju się zmienia dużo, jest no, taka dynamika, że ja nawet swoją głową nie jestem w stanie tego wiesz, niekiedy zrozumieć. I ciekaw jestem, czy ty widzisz siebie tutaj, wiesz, w przeciągu kolejnych 5 lat? Myślę, że się jeszcze widzę, chociaż widzę duże zmiany. Nawet na poziomie kościoła, że po prostu już misjonarzy jest coraz mniej. Mówimy ogólnie europejskich misjonarzy, tak, białych. Białych. Jest coraz więcej tutaj tubylców, tutejszych, więc to się zmienia. No i też z zewnątrz czuje się też taką atmosferę, że no, epoka białych naszych już się kończy w Afryce. Przyjechali, zrobili co mogli, Tak. dali co mogli, ale teraz to my już sobie poradzimy. Tak, Już was nie potrzebujemy. tak. Czyli czujesz taki, że tak powiem, oddech na plecach. Tak, czuję się tam. Czuję się. Jesteśmy inni mentalnie, mamy inne pochodzenie, więc w życiu codziennym to widać. Czujesz tą przepaść. Bo jest to przepaść. No. W niektórych aspektach jest przeraża, ale widzę, że pewna epoka się kończy, nie? I pewnie to jest jakoś tam naturalnym procesem w rozwoju Afryki. I bezpieczeństwo, trzeba mieć oczy otwarte, więc kraj jest niestabilny, więc codziennie coś może się stać, nie? Nie czujesz czasami, że wolałbyś siedzieć na wybrzeżu Kości Słoniowej, jak panisko, voilà, jeść mango i nie zastanawiać się, czy ktoś ci tutaj, wiesz, nie wpadnie z czymś, co, wiesz, strzela. Na pewno bym nie żył jak panisko, bo był na misji, jest dużo też pracy. Przepracowałem na Wybrzeżu 9 lat, więc Wybrzeże jest bliższe mojemu sercu. Wróciłbyś? Jakby ktoś powiedział, teraz przełożony ojciec zgromadzenia. Myślę, że bym chyba wolał. No tam zrobiłeś kawał roboty, bo tam zrobiłeś ośrodek położniczy w tej wioseczce, w tej prowincji, prawda? No tak, tam pomagaliśmy w alfabetyzacji. Edukacja, no. Budowaliśmy jakieś studnie, czy coś tam. Zżyłeś się z tymi ludźmi. Ale też no na pewno, nie? To jest człowiek jednak... Słuchaj, Adam, kończymy odcinek. Co możemy życzyć Ci wraz z widzami, którzy są z różnych części świata, oglądają nas z Australii, z Holandii, ze Stanów, z Kanady, z Vanuatu na Pacyfiku. Są wszędzie praktycznie. Czego możemy Ci życzyć na najbliższy czas, na najbliższe lata? Tu tak po polsku to się życzy zdrowia przede wszystkim, nie? Ale też, żebyście mi życzyli, żebyście się modlili też za pokój w Burkina, bo każdego dnia się coś może zdarzyć, nie? Pewnych rzeczy my też tego nie widzimy, co się dzieje w środku, nie? No i właśnie dlatego, że boimy, a wiadomo, jak jest konflikt, to łatwo jest zacząć, ale nie zawsze jest łatwo skończyć. Ściskam dłoń w imieniu swoim dzięki i w imieniu widzów. Dobrego poznawania Afryki. Dobrego poznawania Afryki. Moi drodzy, zostawcie dobre, ciepłe słowo Adamowi za poświęcony czas w tym odcinku, za podzielenie się wiedzą, że tak powiem, z pierwszej ręki, nie tylko o Burkina Faso, ale też o życiu na wybrzeżu Kości Słoniowej, w Mali. Spędziłeś tutaj kawał, Adam, czasu. Wielki szacunek za Twoją pracę, za Twój wkład. Mam nadzieję, że ludzie lokalni też, nie Burkina Faso, ale i nie tylko, docenią to, co zrobiłeś tutaj i to, co jeszcze zrobisz. Pozdrawiamy Was serdecznie z Wagadugu. Wagadugu. Ciepło? Jest. Ciepło. Jest. Gorąco. Siedzimy w bramie, żeby nas nie zamknęli. Powodzenia. Powodzonka, cześć, na razie.